W ostatnich latach dostaliśmy naprawdę wiele dobrych adaptacji gier. Ale to nie pierwszy raz, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi próbami przeniesienia ich na inne medium. Dobrym tego przykładem będą lata 80. The Legend of Zelda i 90. chociażby Super Mario Bros., Street Fighter czy Mortal Kombat. Chociaż wiem, że nie były to najwyższej jakości produkcje, to nadal wracam do tych tytułów z pewną dozą rozrzewnienia. I tak, jak na swój czas te filmy dawały radę, no, może nie Dragon Ball. To należałoby spalić. Ja wiem, że to nie na bazie gier, a anime, but still. Trzeba mieć też na względzie to, że w tamtym czasie nie było takiego postępu technologii jak współcześnie, gdzie o wiele więcej rzeczy jest możliwych. Nowa adaptacja Mario z Chrisem Prattem i Jackiem Blackiem, czy chociażby seria Sonic to już zupełnie inny poziom niż ten z dawnych lat. Jak już wspomniałam, na przestrzeni ostatnich kilku lat dostaliśmy naprawdę fantastyczne ekranizacje gier jak The Last of Us czy moje kochane Arcane. No dobra, były też flopy. Wiedźmin Netflixa, gdzie nie oddano sprawiedliwości naszemu białowłosemu, rodzimemu, zrzędliwemu pogromcy potworów. Czy Dante podzieli los Geralta? Zobaczymy. Zapraszam do materiału. Jeśli Dante kojarzy wam się tylko z włoskim poetą, to spieszę z krótkim wyjaśnieniem, o czym mowa. Seria Devil May Cry zrodziła się z prac nad 4. częścią Biohazard, czyli, jak mówi się w Japonii, na serię Resident Evil. Podczas developmentu okazało się, że coolness tego utworu coraz bardziej odbiegał od świata wykreowanego w Rezydencie. Dlatego stopniowo tytuł zamieniał się w coś innego. Coś, co zostanie nazwane w 2000 roku Devil May Cry na cześć przydomku zespołu pracującego nad nim Team Little Devils. Let's rock, baby. Kierujemy w niej losami Dante, łowcy demonów, którego celem jest pomszczenie swojej matki, jak i dopadnięcie złoczyńców odpowiedzialnych za splugawienie jego brata. Tyle tytułem wstępu. Polecam zagrać w gry, bo to naprawdę spora frajda dla fanów hack and slashy ze sporą dawką humoru i zajebistością taką, że wywala z kapci. Anime z 2025 roku nie jest pierwszym podejściem, jeżeli chodzi o ekranizację Devil May Cry, bo pierwszą wersję dostaliśmy w 2007 roku, który całkiem zgrabnie odzwierciedlał klimat tej gry. Pomimo tego, że akcja nie ma szybkiego tempa oraz odcinki pozornie nie są ze sobą powiązane, to wszystko spina się w fantastyczną całość. Postaci mają swój charakter. Dante jest Dante znanym z gier, siepiącym demony w tle, czy chociażby Lady ze swoją ikoniczną Kalina Ann i 2 różnymi tęczówkami w oczach. Stare anime mają coś w sobie. Nie mówię tu tylko o kresce, ale też o takim braku pośpiechu, rytmie, który nie jest przesadnie szybki. Zupełnie jak ze starym Berserkiem, który idealnie oddawał klimat mangi. Bo o wersji z 2016 roku nie mówimy. Jej po prostu nie ma. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo zupełnie jak w przypadku Berserka, zaczęłam mieć obawy co do nowej produkcji Netflixa. Odświeżona wersja przygód Gatsa totalnie zarżnęła wszystko to, co czyniło Berserka Berserkiem. Zaczęłam się zastanawiać, czy Dante podzieli los Gatsa? I powiem wam, że nie. Że nowy DMC it's a fucking blast. Moje obawy o otrzymanie Nocturna 2.0 znikły szybciutko już po pierwszym odcinku. Dante jest taki, jaki powinien być. Easter eggi można wybierać garściami. Co róż znajdujemy nawiązania do przeróżnych innych marek jak Alucard z Helsinga, Konstantin czy Mega Man. Nawet były inserty na temat Rezydenta, tak ładnie wkomponowane w serię, że aż miło było patrzeć na to wszystko. Już w pierwszym odcinku mamy wyraziście zarysowane postaci, cel naszych villainów oraz cały charakter naszego syna Spardy. I w przeciwieństwie do anime sprzed 18 lat, akcja nie jest tutaj złożona z odcinków dotyczących różnych spraw i questów, a jest jednostajnym ciągiem tej samej akcji. Seria nie daje nam odpocząć, ale to nie przeszkadza. Sceny akcji są wyważone, każdy ruch,
piruet, strzał ma swój cel. Każdy element jest tutaj ważny, zupełnie jak w Arcane. Nie ma zbędnego teatru ruchów, jak w Wiedźminie Syreny z Głębin, gdzie Geralt robi fikołki, jakieś backflipy kompletnie od czapy. To jest walka, a nie teatr. Każdy zbędny ruch może nas kosztować życie. No, chyba że jest się wpółistotą z innego wymiaru. Wtedy można przyjąć trochę więcej ciosów na klatę. Konstrukcja postaci w tym serialu jest bardzo dobrze zarysowana. W porównaniu do starego anime oczywiście weszło kilka zmian. Dante jest tutaj młodszy, bardziej narwany i głodny wrażeń, a Lady jest o wiele poważniejsza. Dante jest przedstawiony jako osoba ze świetnymi combat skillami, za to bez podejścia taktycznego. Lady ze swoim turbotaktycznym myśleniem i przebiegłością, stawiająca czoła przeciwnościom, często wykorzystując siłę swoich wrogów przeciw nim. No i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ona daje mi taki vibe major Motoko Kusanagi z Ghost in the Shell. Podoba mi się barwna mimika twarzy naszych bohaterów. Kiedy widzimy złość, to widzimy złość. Determinacja to determinacja. Obawy to obawy. Nie ma bezbarwności. No i co najważniejsze, nasi bohaterzy myślą. No i Enzo, I love Enzo, to jest taki Volo Devil May Cry. Jaki Enzo jest, każdy widzi. I czuć tę szczerość w byciu fikserem. Tylko ta postać, kiedy naprawdę będzie potrzeba, będzie wiedziała co robić i postąpi jak trzeba. Jak Regis z przygód Drizta. W sumie też ma duży bebech i gadane, jedynie magicznego wisiorka mu brakuje, by ludzie bardziej kupowali jego bajerę. Każda postać ma swój cel, nawet te będące tylko pożywką potworów z Makai. Cały czas jesteśmy w danym momencie i czujemy się częścią sytuacji i wiemy, co się dzieje. Sprytnie połączyli tutaj też grafikę dwustrójwymiarową, robiąc subtelne przejścia między nimi w serialu. Grafika 3D uzupełnia i usprawnia anime, nie robiąc z niego paszkwila. Patrz Berserk z 2016. Kreska trochę mi się kojarzy z Invincible, Castlevanią bądź Dota Dragon's Blood. W sumie nie dziwne, ten tytuł też jest od studia Mir. Najbardziej podobają mi się dynamiczne ujęcia oraz to, jak pokazali walki, rodem wyjęte z gier. A właśnie, skoro o grach mowa, jak wiernie serial czerpie z uniwersum? Powiem tak, jeśli lubicie gry z serii i jesteście fanami fanserwisu, to nowe anime Devil May Cry was usatysfakcjonuje. Już na samym openingu z mieczami wbitymi w ziemię można włączyć pauzę i niczym DiCaprio wskazywać w ekran palcem, że skąd się kojarzy te ostrza. I tak, jak to było pokazane w trailerach, pojawiają się Lady, Virgil, jak i bossowie znani prawie z każdej części. Ba! Jest też nawiązanie do mangi, nowelek oraz starego anime w postaci Enzo, naszego Volo DMC, zleceniodawcy Dantego. Brakuje dwóch charakterystycznych postaci znanych z gier, ale nie oszukujmy się. Tego, że zabraknie Trish czy Nero, można było się spodziewać po samych trailerach. Niektóre walki wyglądają jak żywcem wyjęte z gry. Szczególnie sceny z biura od razu skojarzyły mi się z początkiem Devil May Cry 3. Dynamiczne, pełne akcji i wrażeń, także z pewną dozą absurdalności. Fanów ucieszy też widok znanych kawałków w soundtracku. Już możecie spodziewać się, w jakim momencie pojawi się Devil Trigger czy Barry the Light. Dziwi mnie jedynie brak w tej rozpisce Devil's Never Cry, będącego w endingu. Aż ciary przechodzą człowieka, jak to słyszy. Swoją drogą, jeśli jeszcze nie oglądaliście, napiszcie w komentarzu wasze przewidywanie co do tego, jaki kawałek Green Day pojawił się w serialu. Jedno muszę przyznać, a że zachciało się zainstalować trójkę i przejść ją po raz kolejny. Więc, czy warto obejrzeć ten serial? Zdecydowanie. Z czystym sumieniem mogę polecić ten serial, bo jest cholernie dobry. Czuć w nim tego ducha gier, nie obraża odbiorcy denną fabułą, ani bezbarwnymi postaciami. Pacing jest odpowiedni. Nie jesteśmy ani przebodźcowani, ani znudzeni. Możemy spokojnie odetchnąć, a serial nadal będzie trzymał nas w podekscytowaniu. Serial jednocześnie może być oglądany i przez osoby spoza fandomu DMC, jak i przez zagorzałych fanów, ponieważ jest zbudowany w taki sposób, że jest przystępny dla wszystkich. Imo,
Studio Miry pięknie dostarczyło. Zupełnie jak z Dota Dragon's Blood i w moim rankingu DMC zasiadał ładnie tuż obok wspomnianej Doty czy Edge Runners od studia Trigger. A wam, jak się podobało? Czy oddano Dante sprawiedliwość? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem Adios, kid.